Targi, zlot, demo days czy po prostu festiwal nurkowy? Na jakie wydarzenia związane z nurkowaniem warto się wybrać? W tym odcinku rozmawiam z Agnieszką Hrynkiewicz, dyrektor zarządzającym Santi. Agnieszka odwiedziła chyba wszystkie targi nurkowe na całym świecie i w tym odcinku postara się Was przekonać do wyjazdu na tego typu imprezy. O tym, ile kosztuje uczestnictwo w targach, jak one wyglądają i czy warto iść na wykłady, czy może od razu na afterparty, opowie Agnieszka. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Agnieszka. Cześć. Już nie będziemy Ciebie pytać, gdzie ostatnio nurkowałaś, bo rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku. Dzisiejszym tematem będą targi nurkowe. Wiem, że jeździsz dużo po świecie, odwiedzasz różne targi. I czy możesz nam przybliżyć, czym się różnią targi nurkowe od demo daysów, które znamy z naszego kraju? No przede wszystkim targi generalnie służą, można powiedzieć, w dużej mierze integracji środowiska. Takie jest moje rozumienie targów. Tu już mnie przekonałaś, żeby jechać. Powiem Wam, że naprawdę to jest fajne przeżycie, fajne doświadczenie, bardzo ciekawa wystawa połączona z bardzo intensywnym życiem towarzyskim, tak bym to powiedziała. Demo daysy różnią się może troszeczkę tym, że po prostu jest jeszcze oczywiście jakiś element testowania sprzętu, natomiast skala takich demo daysów jest oczywiście dużo mniejsza. Dużo krócej to wszystko jakby jest dostępne. W przypadku targów naprawdę można spędzić cały dzień chodząc po targach, rozmawiając z ludźmi, oglądając jakieś nowości. Oczywiście rozmawiając o jakichś ofertach handlowych, które Cię interesują. Natomiast zachęcam do odwiedzania targów, szczególnie za granicą, bo można tak naprawdę zobaczyć nowe rzeczy często, tak? Poznać nowych ludzi, uczestniczyć w jakiejś fajnej imprezie i ogólnie tak naprawdę zrozumieć, na czym polega nasze środowisko nurkowe, co jest dla nas ważne, powymieniać plotki, więc gdzieś tam na pewnym etapie jest to troszeczkę podobne, natomiast warto targi odwiedzać i szkoda, że w Polsce moim zdaniem nie ma takich jednych, prawdziwych, zunifikowanych, porządnych targów, gdzie byłyby na przykład firmy z innych krajów. A to w jakich państwach, miastach odbywają się targi, na których byłaś? Targi nurkowe odbywają się cyklicznie co roku na całym świecie. Jest taki kalendarz targów nurkowych, którego my staramy się trzymać i staramy się zawsze pamiętać o targach, które są dla nas ważne. Oczywiście jest trochę takich targów bardzo mocno lokalnych, mniejszych, w których my jako Santi nie uczestniczymy i nie jeździmy na nie. Natomiast często jest tak, że wtedy nasi dealerzy są tam dostępni z naszą ofertą, czy nasi przedstawiciele. Natomiast jest kilka takich, można powiedzieć, gwiazd nurkowych, jeżeli chodzi o organizację. I to są przede wszystkim w Europie targi Boat Show, czy Boat Show, ludzie różnie na to mówią, my mówimy Boat Show. To są targi, które trwają 9 dni. 9 dni 9 dni. I integracji. My jesteśmy jeszcze często troszkę dłużej, bo trzeba stoisko oczywiście zbudować. I potem złożyć. I potem jeszcze złożyć to już może mniej, bo jest firma, która dla nas to robi. Natomiast rzeczywiście to są 2 weekendy i pomiędzy tym cały tydzień. W związku z tym dla nas są to największe targi organizacyjnie, oczywiście też kosztowo, finansowo, ale też najbardziej znaczące, jeżeli chodzi w ogóle o ustalenie naszych priorytetów na rozwój firmy, o spotkania z dealerami, z dystrybutorami z całego świata, którzy przyjeżdżają od Chin poprzez Stany, całą Europę, także z każdym można się spotkać. Jest okazja do tego, żeby zobaczyć nowości u konkurencji, nowości u innych firm z branży, bo każdy jednak szykuje się. To są targi, które się odbywają co roku w styczniu, w związku z tym Początek roku, przed sezonem nurkowym, każdy ma czas na to, żeby się zastanowić. I te targi w Niemczech, Boat Show, to są, można powiedzieć, największe targi na świecie, tak mi się wydaje, na których byłam, a byłam chyba na wszystkich.
Bo kiedyś była taka opinia, że targi DEMA w Stanach to są takie targi najbardziej wpływowe branżowo. Natomiast one się odbywają w listopadzie, czyli tak można powiedzieć troszeczkę już w naszym przypadku po sezonie. I to są znowu targi stricte branżowe. Tak naprawdę można tam przyjść i odwiedzić. Zdaje się, chyba jest jeden dzień taki targowy otwarty dla publiczności. Ale oprócz tego to są targi B2B. Czyli można powiedzieć, że no takie jakby niezbyt otwarte na ludzi z zewnątrz. One są potrzebne, one są bardzo dobrą okazją do wymiany przede wszystkim dostawców, producentów z dostawcami. Tak? Czyli przyjeżdżają producenci tkanin, dodatków, różnego rodzaju części zamiennych, różnego rodzaju elementów, których ktoś chce sprzedać i ktoś chce kupić i przyjeżdżają osoby z branży, które są zainteresowane dystrybucją produktów, tak? Także dużo jest takich rozmów, spotkań biznesowych. Dlatego ten Boat Show to jest coś takiego, na co warto się wybrać. Trwa 9 dni, więc z Polski one się odbywają w Düsseldorfie. Samochodem bez problemu można sobie fajnie dojechać w kilka godzin. Samolotem też oczywiście. Wizery chyba latają, więc polecam bardzo serdecznie odwiedzić. W tym roku się nie odbyły niestety, już po raz drugi. Pandemia pewnie. Ze względu na pandemię, chociaż już było tak blisko, mieliśmy już właściwie wszystko zapłacone nawet. Stoisko było prawie skonstruowane. No ale na tydzień chyba przed jednak powiedzieli, że nie, że no i to właściwie chyba na szczęście, bo to było akurat przed tą falą, tą ostatnią falą taką omikronową. Także na szczęście się to nie odbyło w sumie. Ale już kolejne targi, które się też odbywają w styczniu, one się nawet odbywają troszeczkę chyba tydzień przed butem w Paryżu. To są znowu targi bardzo ciekawe pod kątem lokalizacji, bo odbywają się właśnie w Paryżu, więc jest ciekawie. Francuzi są specyficzni, jeżeli chodzi o nurkowanie i to jest też bardzo ciekawe ze względu na taką turystykę targową, bo poznaje się bardzo różne podejście do tego, jak targi są zorganizowane, co się na nich dzieje, tak? I na przykład we Francji, to wiecie, oni już generalnie od 15 odpalają winko, jedzonko na stoiskach, czego na przykład w Niemczech nie ma. W Niemczech jest Ordnung i dopiero jak jest tam syrena, że tak powiem, kończąca targi, to dopiero się odpływa jakieś ewentualnie tam może jakieś piwko czy coś. A tam już po prostu wiecie, wszyscy ze sobą głośno rozmawiają po francusku. Ważniejsze jest, żeby pójść na lunch, że tak powiem, niż wszystko inne, więc te targi też oczywiście mają takie zaplecze kulinarne. Natomiast i też często są to troszeczkę inaczej skalowane targi, bo na przykład taka firma jak Aqualung, czy firma, czy Béchot, to jest taka marka, które na przykład na targach w Paryżu, na targach francusko-belgijskich są dużo bardziej eksponowane, są ważniejsze na tym rynku. W związku z tym też można zobaczyć coś ciekawszego. I no jadę właśnie w czwartek w tej chwili na te targi, także myślę, że będzie ciekawie i też ludzie są stęsknieni. Wróciłam przed chwileczką z targów w Anglii. Targi Go Diving to są targi, które odbywają się niedaleko Birmingham. I to są takie, można powiedzieć, mocno lokalne targi pod kątem oferty dla klienta, bo no jak wiecie, Anglia jest dosyć mocno taka zamknięta, jeżeli chodzi o produkty, ale jest tam bardzo wielu nurków, dużo nurków technicznych, w ogóle jakby jest to taka kolebka trochę sprzętu technicznego i nurkowania w suchych skafandrach, czy w ogóle w sprzęcie technicznym. Więc ludzi było dużo, wystawców trochę mniej, bo każdy się jeszcze trochę bał. To były pierwsze targi po pandemii. Wróciłam z nich przedwczoraj późnym wieczorem i ludzi naprawdę było pełno. Chcieli rozmawiać, przyszli z konkretnymi pytaniami, chcieli zamówić konkretne produkty, byli przygotowani. Tak? I to jest fajne, że klient taki, warto odwiedzić targi nurkowe, bo wystawcy są przygotowani na to, żeby sprzedać ci sprzęt. Oczywiście nie minęły już te czasy tak zwanego bazaru, że można wszystko kupić za pół ceny i raczej się tego nie stosuje. Natomiast można się spotkać często z ważniejszymi osobami niż ten dealer. Można kupić skafander czy dostać poradę bezpośrednio od
właściciela firmy, od osoby wpływowej, także to też jest często ważne dla nurków, żeby poznać ludzi, tak? A byłem i poznałem tam tego i tego na targach. No i ludzie lubią takie rzeczy Zdecydowanie. w branży, także jest do tego okazja, bo wtedy oni są otwarci na to, żeby porozmawiać, żeby wysłuchać, żeby odpowiedzieć na jakieś pytania. Więc mamy te targi w Paryżu, w Düsseldorfie, tutaj w Birmingham. Natomiast bardzo ciekawe, jeszcze w przyszłym tygodniu też odbywają się targi we Włoszech, targi Audi Show. W Bolonii one najczęściej się odbywają. I to jest znowu też ciekawe doświadczenie. Na targach we Włoszech jeszcze kiedyś do niedawna wszyscy myśleli, że Santi to jest firma włoska. O. Ponieważ nazywamy się po włosku. No tak. I Włosi w ogóle myślą, że wszystko co dobre to jest włoskie. Więc w ogóle trudno im było przyjąć do wiadomości, że tak nie jest. I w związku z tym muszę wam powiedzieć, że Santi we Włoszech jest swego rodzaju taką firmą kultową. Wokół Santi jest zgromadzone bardzo duże środowisko nurków. Można powiedzieć, że nasz dystrybutor Massimiliano jest trochę takim, wiecie, taki Cosa Nostra, że tam po prostu capo di tutti capi, tam co on powie to święte, więc to jest bardzo fajne, żeby to obserwować, takie bardzo silną społeczność, bardzo zintegrowaną społeczność. I Santi we Włoszech jest naprawdę bardzo popularną marką, bo Włosi nurkują, dużo Włochów nurkuje w suchych skafandrach, co nie do końca się przekłada na przykład na to samo w Hiszpanii czy w Grecji, niby też basen Morza Śródziemnego, to samo morze, ta sama woda, a właściwie tylko we Włoszech jest tak, że te suchowe skafandry rzeczywiście przeważają. Bardzo dużo nurków rekreacyjnych też nurkuje w suchym skafandrze. Niby może nie lubią marznąć, no może to jest jakaś swego rodzaju kultura. Także we Włoszech jest na targach sporo firm lokalnych, które produkują suche skafandry, takie mniejsze firemki lokalne, zresztą podobnie jest w Anglii. To jest ciekawe, tak? Ze względu właśnie z mojej perspektywy, tak? Jadę tam i widzę konkurencję, której nie widzę nigdzie indziej. O, czyli lokalni sprzedawcy. Tak, także to jest ciekawe i myślę, że też inne firmy mają podobne doświadczenie, bo na każdym z rynków są jacyś lokalni dostawcy, lokalne firmy, które próbują się jakby wstrzelić poza tymi firmami globalnymi. Tak? Także targi we Włoszech to jest fajne doświadczenie właśnie z powodu troszeczkę innego asortymentu, który można tam zobaczyć. Natomiast wiadomo, no, ja tam jestem zawsze na każdych targach, żeby wspierać Santi, żeby wspierać naszych ludzi, żeby wspierać naszych nurków, więc słyszę różne opinie, słyszę jakby różne potrzeby, tak, słucham, to zbieram i to jest dla nas olbrzymi kapitał potem, żeby móc pracować dalej z rozwojem produktu, z tym, co się dzieje. Jak gdyby w rozwoju naszych skafandrów czy ocieplaczy, nie? Także to z Europy. Bardzo ciekawe targi są w Azji, bo tam jest zupełnie inny świat, to jak wiecie ze wszystkim, tak? Tak, dokładnie. Ale nurkowo też troszeczkę inaczej, chociaż oczywiście taka branża, taka powiedzmy społeczność techniczna jest podobna. Oni też nurkują w skafandrach Santi, czy też w podobnych konfiguracjach mają te same organizacje. Natomiast na przykład na targach w Korei czy w Chinach, jak się wchodzi na targi, to oprócz Santi ja widzę ze 2 czy 3 przynajmniej lokalnych dostawców, lokalne firmy i brandy, które mają kopię 1:1 produktów Santi. No jak to w Chinach, tak? I jeszcze w Chinach to właśnie, wiecie, to jest zrozumiałe, bo Chińczycy jak gdyby najczęściej dążą do tego, że właśnie produkować przez kopiowanie. Natomiast wydawało mi się to dziwne w Korei, gdzie to jest rynek z dużą jakby dostępnością do pieniądza, to jest bogaty rynek, w związku z tym ludzi stać na to, żeby kupić Santi, ale tutaj nie chodzi o to, że tamten skafander jest tańszy nawet. On wygląda tak samo, tylko nazywa się inaczej. I ja mówię, jak to jest możliwe? Dlaczego ludzie jakby akceptują to? Czy my możemy coś z tym zrobić? I usłyszałam odpowiedź, że generalnie Korea, która jest, w ogóle mentalność Koreańczyków jest taka bardzo
schematyczna. Jeżeli jest pewien schemat, który się sprawdza, to znaczy, że trzeba go powielać. I oni mi powiedzieli, że w Korei jest przeświadczenie, że dobry, suchy skafander musi wyglądać identycznie jak Santi. Okej. Po prostu. I jakby nie ma to specjalnie znaczenia, że to Industrial jest kopia. standard. Im to nie przeszkadza, ponieważ oni mają taki uniform, tak? Musisz mieć skafander Santi, musisz mieć płetwy takiej firmy, musisz mieć skrzydło takiej firmy i maskę takiej firmy. Jak tego nie masz, to znaczy, że jesteś gorszy. I oni bardzo są jakby tacy wbici w ten schemat, dlatego tak bardzo trudno jest tam przebić się często z nowymi produktami, bo oni nie lubią innowacji. Oni jak coś się sprawdza i coś jest dobre, to są w stanie zapłacić za to spore pieniądze, a jeżeli by się czymś wyróżniali, to by było niedobre. Oni są, że tak powiem, w uniformach nurkowych. Zupełnie inne faktycznie Tak, środowisko. także to jest ciekawe. A w Chinach byłam i w Szanghaju, i w Pekinie. W Chinach zresztą, co jest ciekawe, w ogóle w Azji są takie dwie organizacje, które konkurują ze sobą w organizacji targów. To jest DRT i ADEX. To są takie dwie organizacje, no można powiedzieć, takie firmy organizacyjne i one ze sobą konkurują i często odbywają się targi w tym samym czasie. A obie są ważne. ADEX jest bardziej troszeczkę może skupiony na Malezji, Singapurze, na tej Azji takiej powiedzmy południowo-wschodniej. W Chinach troszeczkę może bardziej DRT. No ale to jest śmieszne, że właściwie oni się tak prześcigają, kto więcej przyciągnie wystawców, a dla wystawców jest to problem, bo to jest dosyć oczywiście kosztowna rzecz, wystawić się na takich targach za granicą. No i nagle trzeba decydować, czy się wystawiamy na targach DRT, czy się wystawiamy na targach... Troszeczkę podobnie się stało parę lat temu w Polsce. Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze może wtedy nie byliście zaangażowani, ale mieliśmy targi Podwodna Przygoda w Polsce, takie nieduże, organizowane w centrum Warszawy i potem nagle powstał Dive Show Poland. I powstały nagle dwie osobne organizacje, dwie osobne jakby koncepcje, które się nie potrafiły ze sobą dogadać no i powiem wam, że było mi smutno z tego powodu, bo uważam, że w Polsce naprawdę zasługujemy na fajne, duże, jedne targi, gdzie by przyjeżdżaliby ludzie z zagranicy, gdzie przyjeżdżaliby wystawcy z zagranicy, żeby nie był to taki trochę kociołek lokalnych firm, tylko żeby troszeczkę nadać temu rangi. A myśmy nawet też się troszeczkę to próbowali zaangażować, żeby to jakoś zjednoczyć, ale się nie udało, bo no, nurkowie w Polsce mają troszeczkę tak, że budują sobie takie obozy. Tak. I jeżeli ktoś nie jest w twoim obozie, to znaczy, że się go nie lubi. No i Więc to jest takie trochę smutne i uważam, że powinniśmy wyjść ponad to i mieć w Polsce fajne jedne targi. No bo warto, mamy duży kraj, mamy wielu nurków, którzy po prostu myślę chętnie wzięliby w czymś takim udział, gdyby to było oczywiście odpowiednio wsparte, promowane i zorganizowane. Nie? Zgadza się. I czy uczestnictwo w takich targach z punktu widzenia nurka jest dosyć drogie? Czy to są bezpłatne targi? Jak to wygląda? Nie, to są, najczęściej jest tak, że trzeba kupić bilet w przedsprzedaży, najłatwiej jest wtedy wejść potem, nie trzeba stać w kolejce, bo te kolejki potrafią być naprawdę długie. W zależności od miejsca i od miasta, od kraju, oczywiście one się różnią cenowo, więc można kupić pakiet sobie, powiedzmy, jeżeli targi trwają 3 dni, to można sobie kupić na wszystkie 3 dni albo na 1 dzień wejściówkę. I one generalnie kosztują tak bilet za 1 dzień jest, wydaje mi się, że koło 10 euro, coś takiego, nie? No w takiej skali. Pewnie tam, nie wiem, być może na przykład na ten Paryż, szczerze mówiąc nawet nie sprawdzałam, ale na targi w Paryżu pewnie wejściówka 3-dniowa by kosztowała tam, nie wiem, 50-60 euro, coś takiego, nie? Więc troszeczkę trzeba zainwestować, ale wydaje mi się, że warto o tyle, że no jest czasami na co popatrzeć, tak? I na pewno polecałabym wybrać się na targi Boat Show, to na pewno. Z tych dalszych, no to już raczej dla firm z branży. Myślę, że warto by było się zainteresować, bo wcale to nie jest aż takie skomplikowane, żeby zorganizować taką imprezę. Czyli najbliższe targi to będą w Düsseldorfie.
Nie? To znaczy te, na które warto pojechać. Düsseldorf, Niemcy, Boot Show w przyszłym roku w styczniu. Natomiast w tej chwili, tak jak mówię, Paryż w przyszłym tygodniu, potem jest Audi Show, potem w listopadzie będą Dema. No nie wiem, co z targami w Polsce, bo raczej u nas w Polsce jest rzeczywiście popularne te nurkowe demo daysy i to jest też coś, co my jako Santi wspieramy od wielu lat, staramy się być na każdej edycji. No i tutaj też to jest w dużej mierze związane z faktem, że ludzie chcą się spotkać, chcą razem zanurkować, mimo że właściwie te produkty często znają, nie? Zgadza. Więc to jest moim zdaniem troszeczkę taki właśnie problem w Polsce, że za mało przyciąga się do tej imprezy nowych ludzi, tak? Nowych zainteresowanych nurkowaniem ludzi, bo oni na takie demo daysy raczej nie pojadą. Oni być może przyszliby na targi. Także tutaj to troszeczkę jest takie zaniedbane, mam wrażenie, w Polsce. No, może się uda zmienić, mam nadzieję. No może, mam nadzieję. Potrzebna by była jedna duża organizacja, która byłaby w stanie zainwestować w to, bo to jest, wiecie, też problem z finansowaniem, tak? Więc komuś musiałoby się bardzo chcieć, żeby zrobić to naprawdę porządnie, poświęcić na to bardzo dużo czasu. Jak wiecie, my jako Santi jesteśmy współorganizatorem Baltic Techa. I to jest troszeczkę, moim zdaniem, może nawet nie troszeczkę, ale dosyć duża część tego, że może w Polsce nie ma targów, że ta konferencja Baltic Tech jest często jest związana też z targami, czyli są firmy, kilka czy kilkunastu, kilkudziesięciu wystawców fajnego, dobrego sprzętu, który staramy się ściągnąć, rzeczywiście wtedy z całego świata, bo są wtedy najczęściej wszystkie firmy, wszystkie te takie ważne marki techniczne się wystawiają i są współorganizatorami, a temu towarzyszą oczywiście mega ciekawe prelekcje, fajna organizacja, fajna impreza, więc naprawdę sporo nurków korzysta z tego i przyjeżdża na Baltic Techa. Nie wiemy, szczerze mówiąc, czy uda się w tym roku to zorganizować, bo Baltic Tech miał być w zeszłym roku. No tak. Natomiast wiadomo, z wiadomych przyczyn nie można było tego zorganizować. Natomiast w tym roku, przez to, że ta pandemia jednak jeszcze się przeciągnęła, a właśnie na organizację takich targów, takiej konferencji potrzeba bardzo dużo czasu. I w tej chwili można powiedzieć, marzec to już jest trochę za późno żeby się za to zabrać, żeby zaprosić prelegentów, żeby zorganizować całą logistykę. To jest po prostu bardzo dużo pracy. A powiedz mi, takie targi to są kierowane, czy te w Paryżu, czy Düsseldorfie, dla nurków technicznych, rekreacyjnych, czy tam tak naprawdę każdy nurek freediver na przykład znajdzie coś dla siebie? Każdy, co więcej, na wielu targach jest olbrzymia, co w Polsce jest jeszcze mało popularne, olbrzymia oferta spearfishing, czyli tego takiego nurkowania łowiectwo podwodne. We Włoszech to jest bardzo duża część takiej podwodnej przygody, że tak powiem. Tak samo w Danii, czy w ogóle w Skandynawii, tak? Takie nurkowanie. Wiem, że to jest związane też często z prawodawstwem i z pozwoleniami na tego typu uprawianie takiego jakby sportu czy łowiectwa podwodnego. Natomiast w Azji też jest bardzo dużo tego, tak? Czyli jest to i freediving, i nurkowanie techniczne, i bardzo duża oferta rekreacyjna od tych największych firm typu tam Mares, Cubapro, Aqualung, gdzie pokazują nowości, gdzie na targach są różnego rodzaju fajne konkursy związane z tym, że można jakiś sprzęt wygrać czy coś tam. No jest to, można powiedzieć, przychodzą ludzie z dzieciakami, całymi rodzinami, spędzają od rana do wieczora, słuchają prelekcji, biorą udział w jakichś tam zabawach, więc jest to naprawdę fajny taki rodzaj spędzania czasu, a jeszcze jeżeli się jest nurkiem, to można poznać fajnych ludzi i naprawdę sobie z tego skorzystać. A co najbardziej co najlepiej wspominasz z targów, jakieś stoisko czy coś, bo tak przeglądając sobie zdjęcia z targów widziałem, że nawet są baseny z wodą, w których nurkowie coś testują. No największy basen, jaki jest na targach, to widziałam oczywiście też właśnie na Boat Show w Niemczech. Tam budują taki basen, który ma szyby, przez które można patrzeć, jak nurkowie sobie tam pływają. Można wejść, jest cały czas otwarta oferta do tego, żeby sprzęt przetestować, czyli najczęściej te firmy, które wystawiają się, dają jakiś sprzęt na basen do testowania, czy są to automaty, czy są to skrzydła. Czyli w ramach targów mamy takie mikro demo daysy. Mikro demo daysy, szczególnie właśnie na Boot Show, gdzie ten basen jest dosyć duży, ale nawet teraz jak byłam na Go Diving, wiecie, to nie jest duży basen,
taki dmuchany, szczerze mówiąc, nie wiem ile on miał litrów, ale normalnie ludzie tam sobie mogli na te 2 metry zanurkować, tak, i zobaczyć, jak to jest w ogóle oddychać pod wodą i często to jest taka atrakcja nawet dla dzieci. Więc te baseny przeważnie są właśnie po to i one przeważnie są na każdym targu, chociaż chyba w Azji nie widziałam basenu. Ale na tych europejskich przeważnie takie dmuchane baseny są postawione. A są jeszcze jakieś ciekawe urozmaicenia? Jakieś coś, co cię mega zapadło w pamięć? Tak sobie myślę, no na pewno jeżeli chodzi o wystawców, to na każdym z takich targów są takie imprezy branżowe. Co jest ciekawe, bo to jest, wiecie, związane z networkingiem i z tym, żeby poznać siebie nawzajem. Branża nurkowa jest w ogóle taka, wydaje mi się, dosyć otwarta w ogóle i szanująca siebie nawzajem. Także no, na przykład teraz wpędziliśmy bardzo fajny wieczór w towarzystwie właścicieli Fourth Element. Tak? My żeśmy sobie siedzieli, oni siedzieli, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, wiedząc, że tak naprawdę gdzieś tam jesteśmy z bezpośrednią konkurencją dla siebie. Tak? Ale prywatnie się lubimy i to jest taka zaleta właśnie fajnych targów nurkowych, szczególnie dla wystawców, że można po prostu pogadać sobie w takim gronie ludzi podobnych nam, z podobnymi zainteresowaniami, z podobną pasją. Wymienić się doświadczeniem generalnie. Tak. Także to. Natomiast oprócz tego właściwie, tak jak mówię, tam na miejscu zawsze wystawcy, zawsze organizatorzy starają się zapewnić jakąś atrakcję dla dzieciaków, a to jakąś tam, wiecie, zjeżdżalnię. Teraz był jakiś taki Shark Rodeo, że był taki, wiecie, rekin, na którym można było jeździć. Więc, no i przede wszystkim bardzo ciekawe prelekcje, tak? Teraz na przykład w Anglii bardzo ciekawej prelekcji byłam Andy'ego Torbetta, który opowiadał o swojej pracy w telewizji jako nurek, jako statysta w filmie Jamesa Bonda i tam wiecie. Także dużo jest ciekawostek, dużo ludzi opowiadają o swoich przygodach. To jest tak trochę, nie wiem czy kojarzycie Kolosy u nas w Gdyni, taka fajna właśnie konferencja. Bardzo często takie targi nurkowe połączone są właśnie z fajnymi prelekcjami, gdzie ludzie opowiadają, gdzie warto nurkować, co warto zobaczyć, gdzie warto polecieć, co w ogóle się dzieje, jakie mieli fajne ekspedycje w poprzednim okresie. Także to jest bardzo ciekawe też z takiego właśnie nurkowego punktu widzenia. Nie? Super. Przekonujesz mnie, żeby jechać, zwłaszcza, że są jakieś zabawki dla dzieci, a to mnie bardzo przekonuje. Tak, dzieciaki generalnie właśnie lubią, a to wiecie, a tutaj rybki, a tutaj można jakieś pluszaki kupić, biżuteria, bo to często jest związane takie targi nurkowe też z ofertą taką około jakby nurkową, tak? Nie tylko sprzęt do nurkowania, ale też jakieś takie różnego rodzaju, powiedzmy, lifestyle'owe rzeczy, a to t-shirty, a to jakieś tam ręczniczki, a to syrena chodzi, można sobie z nią zdjęcie zrobić, a to coś tam, no także na pewno warto sobie się wybrać na takie targi. Targi w Paryżu, już mam motywację. No tak, zapraszam w czwartek, lecimy. Od razu prezent dla żony. No na pewno będzie fajnie. Tak, a powiedz mi jeszcze, czy na tych targach pojawia się dużo jakichś takich nowości technologicznych nurkowych? Bo mówię, w branży IT są targi technologiczne i tam pokazują, że za 2 lata to już będą takie telefony, że tam wszystko będą robiły, a jak to jest na targach nurkowych? Jest dużo nowości? Wiesz co, to zależy szczerze mówiąc od roku. Są takie fale, jeżeli chodzi o naszą branżę, to zbyt wielu nowości nie ma, bo po prostu na pewnym etapie suchy skafander jest suchym skafandrem. Można wprowadzić nową tkaninę, można wprowadzić nowy krój, a to na przykład jakaś marka nagle, która robiła do tej pory tylko pianki, teraz nagle wypuszcza suchy skafander, ale my szczerze mówiąc takich nowości specjalnie się nie boimy, bo wiemy, że to jest olbrzymia praca i olbrzymie wyzwanie wprowadzić taki produkt jak nasz na rynek. Natomiast pojawiają się nowości w takich drobnych rzeczach, tak? Jakaś maska, jakieś nowe płetwy, komputer nurkowy, ktoś tam wymyślił jakąś innowację, różnego rodzaju jakieś takie rebreatherowe, to już ja akurat nie wnikam w te tematy, ale są też firmy, które cały czas się rozwijają w tym temacie, tak? No, chociażby teraz właśnie ktoś tam całą kolekcję nowego pomysłu na maski nurkowe, ktoś tam idzie bardzo mocno w jakieś ekologiczne, wiecie, teraz jest dużo innowacji w takich produktach związanych z recyklingiem, tak? Z produktami wykonanymi
z jakichś tam butelek czy z produktów z recyklingu. Także sporo jest takich drobnych rzeczy. Raz na jakiś czas oczywiście zdarza się wielkie wow, widzieliście jakiś super nowy produkt ktoś wypuścił. No i wtedy rzeczywiście jest większe zainteresowanie, jakaś przedsprzedaż i staramy się takie rzeczy wtedy też śledzić oczywiście. Czyli jednym słowem warto wybrać się. Warto, szczególnie na te w Niemczech, bo są niedaleko i są też najciekawsze moim zdaniem. Blisko, najciekawsze. No tylko impreza dopiero po 20, tak? No, trochę tak. To mam nadzieję, że się spotkamy w takim razie na takich targach. Ja zostałem przekonany do uczestnictwa. Zapraszam serdecznie na stoisko Santi. Zawsze na tych większych targach jesteśmy. Ktoś z nas staramy się być i zawsze stoisko Santi staramy się na tych większych targach mieć. To też miło spotkać znajome twarze będzie w takim razie. To do zobaczenia na targach. Dzięki, do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Z Podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.